I mamy tutaj kolejny standardowy błąd, czyli kolejną standardową usterkę tych właśnie switchy. Tu jest switch kontrolujący, czy mamy taśmę, czy nie mamy taśmy. Jest, nie ma. Przed chwilą było 60 ohmów. O, co się dzieje? Przerywa, jak się lekko rusza. Do czyszczenia. Kolejny. 110 ohmów. W ogóle nie pika. Kolejny. 2,6 ohma, ale o co się dzieje? O. Naciskam. No bzdura. Potrafi do 100 ohmów skoczyć. Na drugiej sekcji, to będzie chyba tu. 29 ohmów. Jak to ma działać? No, teoretycznie może działać, tak? Jeden silnik popsuty, drugi silnik popsuty, paski do wymiany, przełączniki nie kontaktują, rolki oblepione. No, masakra. A ja dopiero zaczynam w to się wgłębiać. Dopiero zaczynam to wszystko powoli odkręcać. Więc teraz, żeby mi było łatwiej tą mechanikę robić, odkręcę te 3 przełączniki. Tutaj odlutuję przewody od tej żaróweczki i będę miał to już bez tej cholernej smyczy w postaci przewodów. I oczywiście do tego dodatkowo kolejne zdjęcia, tak żeby było łatwiej. Już parę godzin minęło tak zwanych ciężkich robót, ale jeszcze się nie poddaje. Przełączniki nie są regulowane, są sztywno zamontowane na śrubkach. Chociaż jakiś tam minimalny ruch jest, ale nie ma to większego wpływu na działanie mechanizmu. I tu będzie kolejna torebka ze śrubkami od przełączników. Ten mamy rozbierany, powinien się dać ładnie otworzyć. Ten niestety będzie troszkę trudniejszy do zrobienia, jest nitowany. Ja wolę zostawić oryginalny, nie kupować nowych, współczesnych. Dobra. Jeszcze tylko 2 przewody od podświetlenia. I będę miał mechanizm uwolniony od kabelków. I tak będzie zdecydowanie lepiej. Ponieważ z tą częścią też będzie troszkę pracy, to już przed chwilą ten temat był omawiany, że to wszystko, co tutaj mamy, trzeba kompletnie rozłożyć na części. A, przełączniki są regulowane jednak, ale regulowane poprzez gięcie ich mocowania w ten sposób tutaj. O. Ale tego na szczęście nie ruszyłem, więc zostaje bez zmian. Teraz cały ten element, praktycznie cały od razu wsadzę do wody. Dam detergenta, umyję, wysuszę, żeby się to przyjemniej naprawiało. Chociaż nie jestem pewny, czy tak można zrobić. Z tego względu, że tutaj w tych sprzęgłach, no to nie bardzo to mogę zrobić. W tych sprzęgłach mamy prawdopodobnie podkładki z papieru takiego specjalnego. Raczej nie są to filce. Jeżeli ja to zmoczę, to może je szlak trafić, więc w tym momencie wymontuję prędzej te całe elementy. A elementy się wymontowuje bardzo, bardzo łatwo i przyjemnie, tak jak w identyczny sposób jak od kapsztanów. Jeden i drugi. Powinien wyjść pięknie. I tu analogiczna sprawa. Chodzi na boki. Nie no, nie chciałbym jeszcze się bawić w wymianę panewek w tych właśnie rolkach do napędzania bezpośredniej taśmy. Im dalej w las, tym więcej roboty. Ale mam nadzieję, że ten magnetofon będzie zrobiony na bóstwo. Tak przynajmniej chciałbym, żeby to było wykonane. Zobaczymy z tym. To samo, normalnie puka. To, że ma luz w osi, to nie ma większego znaczenia, ale luz w ten sposób może po wielu godzinach pracy powodować później, że źle to wszystko działa. Chociaż myślę, że nie do końca, ponieważ to nie są rolki, które odpowiadają za
falowanie obrotów, ponieważ głównym napędem jest, jak wiadomo, kapsztan, tak? I rolki dociskowe, a to jest tylko dowijanie taśmy, więc tutaj nie będę już szalał i nie będę tego robił. Jedynie co rozmontuję, dam specjalnego oleju do panewek samosmarujących, do łożyc samosmarujących i zmontuję to z powrotem. Jak można zauważyć, to sprzęgło to już to w ogóle nie działa. Kompletnie w ogóle. O. Praktycznie jakby go nie było. To drugie. O, to działa. To ma całkiem niezły opór. Ale to tutaj to normalnie jakby go w ogóle nie było. Możliwe, że tak powinno być. Nie wiem. Muszę się dokładnie zapoznać z konstrukcją urządzenia i instrukcją serwisową. Prawdopodobnie tak może być. Tak domniemam, ponieważ tu mamy bardzo mocną sprężynę dociskową z tej strony, a z tej bardzo delikatną. Bo to jest hamulec do dowijania, a to jest hamulec do tylko i wyłącznie minimalnego naciągu taśmy podczas odwijania. I on na pewno będzie dużo słabszy. A tu mamy zamiast papieru, jak sądziłem, jest jakiś chyba filc, ale zaraz się temu dokładnie przyjrzę. Tak, aby tego nie popsuć. I tak trzeba te elementy rozmontować, żeby je tutaj w środku przesmarować, żeby to chodziło cicho. Mamy tutaj kolejną torebkę dotyczącą tych właśnie elementów. Parę torebek się tutaj na pewno uzbiera. I tak rozkładając całość na kawałki, to jest element, który współpracuje z silnikiem do przewijania i też mniej więcej wyjaśniło się, dlaczego nie działało przewijanie. Tu mamy ośkę, na której znajduje się ten element do przewijania wraz z idlerem i tu jest również sprzęgło. To jest zatarte na smarze. Stary smar stwardniał i to się nie kręci. Z bardzo dużym oporem. To powinno być praktycznie, tak mi się wydaje, że w miarę luźne, chociaż nie do końca. Dlatego, że tu mamy również sprzęgło na tym zamontowane, którego sprężyna naciska na oś, ale no nie w ten sposób, żebym ja tego nie mógł palcem obrócić. I kolejny ząg. I tak właśnie po kolei rozkładając wychodzą takie, a nie inne dziwne rzeczy. I taki zespół będzie do rozmontowania i do czyszczenia. Po troszeczku. W tej chwili namoczyłem w detergencie elementy mechanizmu, tak żeby to wszystko ładnie było wymyte. Tam to wymyję, następnie pójdzie ten cały zespół do czyszczenia, przełączniki i tak dalej. Myślę, że 10 godzin pracy i będę miał temat mechanizmu zrobiony, zamknięty. Ten potencjometr też do wyczyszczenia. Rozmontowałem jedno sprzęgiełko wraz z idlerem i jest dosyć skomplikowane. To jest chyba element odpowiadający za przewijanie. Mamy tutaj aż 2, a praktycznie 3 sprzęgła na jednej takim elemencie, na jednej osi. Jedno sprzęgło mamy w tym miejscu pomiędzy tym elementem plastikowym a filcem. Drugie sprzęgło mamy pomiędzy kolejnym elementem plastikowym a filcem. I trzecie sprzęgło, które dociska tą sprężynkę, jest jeszcze tutaj. I jest to tutaj taki plastik samosmarujący i kolejny element cierny. Czyli mamy jedno sprzęgło, 3 sprzęgła na jednej osi. Jest to dość złożony system. Jeden element, drugi i trzeci. Na razie muszę to poskładać, żebym pamiętał, czy żebym nie pogubił się w tym, jak to jest wszystko zmontowane, bo i tak, jak dostanę nowe gumki, to i tak trzeba będzie to troszkę rozmontować w celu wymiany idlerów. Co do mechanizmu, to mechanizm jest już w pełni wymyty. Tu mamy czyściutką i wręcz pachnącą czystością mechanikę. Tu już ten element zmontowałem. Został on już złożony ponownie.
Tu będzie oczywiście ta gumka też do wymiany. Tu w środku mamy jeszcze tulejkę samosmarującą w tym właśnie plastiku, więc wykonanie jest naprawdę bardzo dobre. Większość elementów, które są elementami obrotowymi, pracują na tulejach z brązu. W tym miejscu na tą oś dałem smaru odpowiedniego. O, i teraz to chodzi z takim opóźnieniem, ale nie lata i nie grzechocze. Nie ma to żadnego wpływu na działanie mechanizmu, a ten mechanizm będzie bardzo dobrze w ten sposób wyciszony. I tu mamy kolejny element. I proszę zobaczyć, z jednej strony jest plastik, ale z drugiej strony mamy również tulejkę z brązu. Wykonanie mechanizmu moim zdaniem bardzo dobre. Nie to co te magnetofony robione w latach 90., gdzie jest wszystko już totalnie na plastiku wykonane. Tu mamy mostek z głowicami. Ten mostek jeszcze będzie trzeba rozmontować w tym celu, żeby wyczyścić jeszcze te smary, które się nie wymyły, ponieważ ten detergent, co używam, do końca sobie nie radzi z tymi smarami. Jest to czysty detergent bez żadnych środków żrących, przyjazny dla środowiska. Tu była już przeze mnie wymontowana żarówka do podświetlenia. Po wyjęciu mostka będzie to wszystko nasmarowane z powrotem. Rolki do demontażu, rolki do czyszczenia są bardzo ładne. Tak chodzą z dosyć sporym oporem, ale to prawdopodobnie przez to, że się lekko zatarły na tych łożyskach samosmarujących z brązu. Trzeba to wyczyścić i rolki zostaną praktycznie w oryginale. Głowica również w stanie perfekcyjnym. Prace trwają. Jak na razie na to, co było zrobione, pomimo że nie było zrobione dużo, bo dopiero praktycznie rozmontowany ten magnetofon i część mechanizmu umyta, całość zajęła jak na razie 5 godzin. Zapowiada się bardzo, bardzo dużo pracy, biorąc pod uwagę, że to dopiero się rozkręca. A co dopiero mówiąc o efekcie finalnym. Żeby zdjąć mostek, trzeba zdemontować to, zdemontować to. Sprężyny, dużo do rozmontowania. Tu mamy sprężynkę, która jest powyginana. Ta sprężynka kontrolowała ten element, który chyba z tego co się orientuję ma wpływ na przewijanie. Jest tutaj zamontowana ta sprężynka chyba w tym miejscu. W związku z tym też nie było odpowiedniego naciągu i mógł być właśnie przez to problem z przewijaniem. Kolejny element ruchomy jest to blacha, która naciska przełącznik od uruchamiania silników. Zarazem jest to również informacja dla elektroniki o tym, że mamy kasetę w środku. To do końca też nie działało poprawnie, a przyczyną złego działania było to, że ta blacha była dość mocno przegięta w jedną stronę. To już powyprostowałem. Tu jest kołek, który kontroluje właśnie wkładanie kasety. No i pomijam to, że przełączniki oczywiście też są nie do końca sprawne. Czas na złożenie tego sprzęgiełka, które i tak pewnie będzie jeszcze raz rozmontowane. Tu mamy jeszcze odkręcony taki zespół od góry od przełączników. Ale to tak wyjąłem po to, żeby wszystko dokładnie zostało wyczyszczone. Sprzęgło zmontowane. Na początku, jak pokazywałem, nie dało się go nawet obrócić. W tej chwili pracuje bardzo ładnie. Ma tu jeszcze to sprzęgło dwie wady, ale o tym, jak nie zapomnę, to powiem w dalszej części materiału. Także to w tej chwili praktycznie nie nadaje się do zamontowania do magnetofonu. Wypadałoby dać cały kompletny nowy, no ale skąd go wziąć? Kolejny etap prac. Zespół klawiszy od mechanizmu został już wymyty i jest w bardzo ładnym stanie. I tak, żeby wszystko pracowało ładnie, cicho i bezszelestnie, żeby te klawisze nie latały bezwładnie, producent przewidział w tym miejscu sprężynę, która powoduje to, że te klawisze są cały czas napięte i nie latają bezwładnie. Są z takim małym oporem. Natomiast tu mamy zespół takich popychaczy plastikowych, które teoretycznie są cały czas napięte, chociaż nie wiem, jak to jest tak naprawdę w teorii, a praktyce, czy one są tak naprawdę zawsze napięte, czy jest jakaś szczelina pomiędzy tym właśnie popychaczem a isostatem, który znajduje się na płytce sterowania. I teraz, żeby wyeliminować te grzechotania, rozmontuję te właśnie same popychacze
i spróbuję dać jakiegoś smaru hamującego, tłumiącego, tak żeby wyeliminować te grzechotanie. Nie wiem, czy to było fabrycznie i zostało przeze mnie wymyte, chociaż wątpię, ponieważ to wszystko grzechotało również przed kompleksowym myciem tego zespołu klawiszy. Ale tutaj to grzechotanie tak naprawdę nie ma wpływu na działanie urządzenia, jak również nie ma wpływu na to, jak te klawisze pracują, ale można by troszeczkę tego smaru jednak dać, tak żeby wyeliminować te takie totalne grzechotanie. Tu mamy wszystkie identyczne elementy, można je praktycznie obrócić w obie strony. Posmaruję i zawsze to będzie lepiej. Chciałbym ten magnetofon zrobić tak, żeby było naprawdę super. Wszystko idealnie wykonane i żeby był przygotowany na bardzo długie lata pracy. Więc nie będę tu oszczędzał ani materiału, ani czasu na jego renowację. Teraz kwestia doboru odpowiedniego smaru. Przygotowałem dwa rodzaje smarów. Jeden ma lepkość 900, tak sobie to opisałem. W jakimś tam katalogu tak znalazłem. I drugi ma 2000. Myślę, że ten o mniejszej lepkości będzie tu spokojnie wystarczający. Także trzeba troszeczkę go tutaj nałożyć. I zobaczymy, jakie będą efekty. To są wszystko detale, ale na te właśnie malutkie detale składa się to, że jedna firma ma produkty dobre, druga firma ma produkty złe, a trzecia ma totalnie nie nadające się do użycia. I jak wiadomo, wszystko chodzi o te malutkie szczegóły. Jeszcze ładnych parę godzin i mechanika będzie zmontowana. Najwięcej czasu zajmie wymiana łożysk ślizgowych w kapsztanach, ponieważ będę musiał dorobić pierścienie z mosiądzu albo z aluminium, ponieważ moje łożyska ślizgowe, które posiadam, mają inny wymiar zewnętrzny. O, proszę bardzo. Nic już nie grzechocze. Teraz trzeba tylko poprawić sprężynki. I tak oto mamy przygotowany zespół przycisków do sterowania. Teraz wyskoczyła sprężyna. I nic tu już nie będzie grzechotało, nawet jeżeli poluzujemy te przyciski. I kolejny etap za mną. Tutaj mamy kolejny zespół gratów od mechanizmu. Tu jest licznik, elektromagnes 1, drugi, krańcówki, czy przełączniki, które należy wyczyścić. Najpierw umyć, bo są dość brudne, i potencjometr do regulacji obrotów. To wszystko teraz trafi do wody. Następnie zostanie rozmontowane na części pierwsze. Wszystko, co tutaj jest ruchome, trzeba posmarować, żeby nie było takich efektów grzechotania. Potencjometr do kompleksowego czyszczenia i później powoli będzie trafiać na swoje miejsce. Tu mamy stabilizator do regulacji obrotów silnika. W tym miejscu są dwa takie elementy plastikowe, które dociskają osie kapsztana, jednego i drugiego. Tu jeszcze mamy część smaru grafitowego. Był smar grafitowy, też zastosuje również smar grafitowy. Tu mamy już część płytek wymontowanych z płyty głównej. Jakieś tam wzmacniacze zapisów, wzmacniacze odczytu, płytka Dolby, płytka generatora. Już troszeczkę się zapoznałem z instrukcją serwisową, jak również z instrukcją do kalibracji. Są to dwie całkowicie oddzielne instrukcje. Płytki zostały już umyte z brudu. Teraz zostaną poddane naprawie polegającej na wymianie wszystkich kondensatorów elektrolitycznych oraz czyszczeniu potencjometrów regulowanych, tak zwanych PR-ek. Raczej nie będę ich wymieniał. Chciałbym, aby jak najwięcej urządzenia było w oryginale.
Tutaj są 3 potencjometry wymontowane również. Całość była już wcześniej czymś wypryskana. To się wszystko lepi, płytki się lepią. Wszystkie 3 potencjometry są inne, pomimo że wyglądają identycznie. Przy demontażu zaznaczam sobie tutaj również na płycie głównej, gdzie były zamontowane, też jest to oznaczone, żeby nie pomylić. Po co później tracić czas na przeglądanie schematów i patrzenie, jaki symbol ma dany potencjometr. Wszystkie są co prawda dokładnie oznakowane. Te są jeszcze niemyte, kleją się i nie ukrywam, śmierdzą. I tutaj mamy główne wydanie lub główne danie lub główny środek tego urządzenia, który jest jeszcze masakrycznie śmierdzący i lepiący. Tu są przełączniki sterowania mechanizmu, jakieś drivery do elektromagnesów. Tak to wygląda całość. Bardzo, bardzo brudna. Na tej płytce były potencjometry. Tu mam zaznaczone właśnie kolorami, który gdzie był zamontowany. Tutaj jakieś gniazdka wejściowe, wyjściowe, wejściowe, brudne. No i tutaj jeszcze są 2 potencjometry monofoniczne do regulacji poziomu generatora, do kalibracji przed nagrywaniem, którą trzeba wykonać dla danego typu taśmy, dla konkretnej tak naprawdę taśmy, przełączniki. Całość musi zostać wymyta. Te płytki też już powyciągałem tutaj z płyty głównej, żeby było łatwiej i to wszystko umyć. No i tak trzeba byłoby je wyjąć, żeby był dostęp do wymiany elementów. Tu jest włącznik sieciowy. Z tym włącznikiem, czyszczeniem tego włącznika będzie troszkę więcej pracy, dlatego że ten włącznik jest nitowany. Żeby się do niego dostać, trzeba to roznitować. Ewentualnie później można na przykład skręcić na śrubki. I mamy jeszcze na koniec blok zasilacza. Transformator sieciowy też troszeczkę przybrudzony. Tu mamy kawałek, część selektora napięć zasilania i zasilacz stabilizowany. Nie wiem ile ma napięć, ale mamy 2 tranzystory na tym dużym radiatorze, więc szacuję, że są tu 2 napięcia, również całość mocno zabrudzona. I gniazda RCA, które też są zapyziałe. Trzeba je bardzo ładnie, dokładnie wyczyścić, żeby miały dobry kontakt, szczególnie masy. To trafi do mycia, będzie wymyte detergentem i normalnie spłukane wodą. Rama, pokrywa, to wszystko już jest umyte. Tu mamy jeszcze jakiś element od właśnie płytki sterowania mechanizmem. Tu jest elektromagnes, który zwalnia przyciski. I kolejny element, też również brudny. Tutaj możemy zauważyć, że ktoś już pryskał na to. Jest to pozalewane. O, aż tutaj są wszędzie zacieki. Czyli tak zwanie nasi tu byli. Jeszcze pokażę raz tą płytkę od sterowania mechanizmu. Tu mamy tą właśnie płytkę. Tu jest taki zwalniacz, czyli ogólnie listwa blokująca. Wciskamy, naciskamy, następuje zwolnienie. I ten właśnie elektromagnes, który jest tu zamontowany, popycha ten element zwalniający. Sądzę, że to jest również do autostopu. Jeżeli na przykład wciśniemy klawisz przewijania i taśma przestaje się kręcić, automatycznie działa elektromagnes i zwalnia tą funkcję. Tak to właśnie zostało rozwiązane. Później oczywiście zaczęto stosować już mikroprocesory i tak dalej, jakąś logikę, na początku prostą, później bardzo skomplikowaną. Tu jest to zrobione w sposób czysto, praktycznie mechaniczny. To też trzeba bardzo dokładnie wszystko wymyć. Wymyte. Nie wszystko dało się łatwo wymyć. Jeszcze będzie trzeba troszkę jakimiś rozpuszczalnikami poprawić pewne rzeczy, ale ten główny brud i smród już jest przynajmniej w 90% usunięty. Jeszcze trochę mokre te płytki i tak to jeszcze poleży co najmniej kilka miesięcy, zanim ja skończę robić ten magnetofon. Także spokojnie sobie zdąży bardzo dobrze wyschnąć.
również i transformator sieciowy. Gniazda RCA wyczyszczone. Teraz powoli będzie można przystąpić w wolnej chwili oczywiście do wymiany kondensatorów elektrolitycznych, czyszczenia przełączników, potencjometrów, choćby tego maleństwa, co tu mamy, taki przełącznik, to jest chyba od licznika. Zajmie to też sporo czasu. W międzyczasie ta cała elektronika bardzo dokładnie wyschnie. I jeszcze jest do zrobienia bardzo dużo prac związanych z mechaniką całego urządzenia. Ciekawy jestem, ile będzie tych kondensatorów do wymiany, ale myślę, że ze 100, może około setki na pewno się uzbiera, tak podsumowując. 10, no myślę, że nawet może być i ze 150 kondensatorów do wymiany. Wszystkie kondensatory, jakie będą wymienione, postaram się wymienić na Elne Silmic, specjalistyczne elektrolity do audio. Aktualnie to są chyba najlepsze, które można tak kupić oczywiście w rozsądnej cenie, bo można zaszaleć i kupić na przykład kondensatory Audionote po kilka funtów za sztukę. Tutaj mamy już taki mały problemik a propos to, że trzeba ten przełącznik sieciowy wyczyścić, a żeby go wyczyścić, trzeba rozlitować, o czym mówiłem. I jeszcze widać po nim, że był bardzo mocno nagniatany w dół i w górę, ponieważ tu aż mamy powyginane blaszki. I on teraz się tu zatrzaskuje, ale jeszcze ma jakiś taki luz i w pozycji włączonej powinien być prosto ustawiony. Tutaj prostopadle do tej blachy, a jest przegięty. Świadczy to o tym, że został za mocno naciśnięty. Tutaj jest wybruszenie, przez co ta pozycja nie jest ustalona idealnie prosto. Więc i tak jak będzie rozebrany, trzeba to wyprostować. To są takie detale, szczegóły. To samo w tej pozycji wyłączony powinien być bardziej wyprostowany. Takie szczegóły, które teoretycznie nie mają absolutnie żadnego wpływu na działanie urządzenia, ale mają wpływ na to, na moje widzimisię, jak również na to na przykład, że te przełączniki będą miały nasadki idealnie poustawiane, a ten na przykład w pozycji włączonej będzie pod jakimś tam kątem i to niektórych już może denerwować, że coś jednak tutaj nie jest tak, jak powinno być. W związku z takimi detalami jest ileś dodatkowych godzin pracy. Tu mamy potencjometry pojedyncze do czyszczenia, przełączniki. Każdy z tych przełączników ma inny symbol pioniera, więc każdy jest inny i teraz przy demontażu trzeba oczywiście zwrócić uwagę, że każdy jest inny i żeby tego nie pomylić. Mają na przykład inne styki, inne blaszki, inną ilość styków. Ten na przykład jest 3-pozycyjny. To mamy tu następne 3-pozycyjne, to już są 2-pozycyjne. I od drugiej strony również mają, tak jak powiedziałem, różną ilość styków. I oprócz tego jeszcze mają różne blaszki w środku kontaktowe. Stąd się różni właśnie numer katalogowy danego przełącznika. Kolejna czynność, wymiana kondensatorów. Ale najpierw w tych płytkach, bo to w sumie najprościej. Należy dość ograniczyć mocno ilość wykonywanych ruchów, dlatego że tu mamy przewody typu drut. No i jeżeli mamy ileś tam wykonanych czynności poruszania tym przewodem jednym czy drugim, taki przewód potrafi odpaść. Trzeba to sprawdzać na bieżąco, czy nic nie odpadło, żeby nie było później poszukiwania, skąd który przewód się urwał. W międzyczasie wymieniłem na takich małych płytkach kondensatory. Wszystkie są zamontowane Elna Silmic, no prawie wszystkie. Tu jakiś taki sprzęgający jeszcze został do wymiany. Płytki umyte, stopnika. Tu jeszcze są wymontowane potencjometry regulowane, które należy przed montażem wyczyścić. I czas na przełączniki. Te przełączniki mamy dość zanieczyszczone. W środku na pewno nie będą wyglądały bardzo ładnie. To są przełączniki od sterowania mechanizmem. Jeżeli tu coś wciśniemy, któryś z nich, tu mamy tylko i wyłącznie taki element zwalniający, jak również tu jest jeszcze element zwalniający, który jest wyzwalany za pomocą elektromagnesu. Trzeba to rozmontować i
wyczyścić. Operacja akurat tu jest dość prosta. Tu mamy takie blokady. Wciskamy, wyjmujemy blokadę. Tu naciskamy kolejny i możemy wysunąć element ze stykami. Styki z reguły są dość w miarę ładne tutaj. Natomiast najczęściej wnętrze tego przełącznika pozostawia wiele do życzenia. Tutaj tak wacikiem to będzie może trudno to zrobić, ale o, tak to się kształtuje w środku, więc wszystkie trzeba stąd wypróć i wyczyścić. Akurat element, który za bardzo nie ma wpływu technicznie na dźwięk magnetofonu, taki przełącznik, no ale ma wpływ na to, żeby ta mechanika działała poprawnie, żeby za każdym razem po naciśnięciu była dana funkcja uruchomiona. Teraz je wyczyszczę, przesmaruję, złożę i będzie na tym polegała reanimacja tego elementu. Później jeszcze zostanie cała seria przełączników dźwigniowych do zrobienia. Ten zespół przełączników już jest wyczyszczony. Jak widać, ładnie się wszystko błyszczy. Czyste srebro. To był zespół zamontowany tutaj na płytce sterowania mechaniką. I przystępuję teraz do robienia tych przełączników dźwigniowych. Tu mamy akurat dwa skrajne, to są dwa identyczne i tu są trzy różne. I tu jest jakiś jeszcze od czegoś, to jest chyba przełącznik od pauzy. Do wyczyszczenia jeszcze będzie ten malutki, on chyba służył do licznika. Także te przełączniki są do rozmontowania. Właśnie zaraz sobie do nich zajrzę, co się tutaj w środku dzieje. Ale sądząc po tych nóżkach, to będą bardzo, bardzo brudne. Bardzo brudne. Nie używając tutaj gorszych określeń, jak to wszystko ma funkcjonować. Tu mamy jeden zestaw i kolejne dwa do rozmontowania. Tu były blaszki zaginane do wewnątrz, a tutaj są takie rozginane na zewnątrz. I tu już użyjemy zupełnie innych narzędzi do ich rozmontowania. Ściskamy. Przez tego typu przełączniki przechodzi sygnał. Jeżeli tych przełączników nie wyczyścimy, no to będą straty na tym sygnale. Może się magnetofon źle skalibrować, może być problem z przerywaniem odczytu, zapisu. No takie różne dziwne sytuacje mogą wystąpić. No, szacun. Bardzo ładne są. Znaczy nie są jakieś idealne, ale zdecydowanie no, w porównaniu z tym, no to jest to przepaść całkowita. Nie wiem od czego to zależy, ale wydaje mi się, że ten przełącznik jest bardziej szczelny, lepiej zaekranowany od tego. Może dlatego właśnie jest taka różnica w ilości zanieczyszczeń. Tu mamy już wyczyszczone elementy tych styków. Jeszcze od tego brudasa do wyczyszczenia będą dwie blaszki kontaktowe. Te blaszki nie wymagają czyszczenia. Całość jeszcze zostanie przesmarowana i złożona. Jeszcze trzeba wyczyścić brud, który pozostał po jakimś środku smarującym. I te przełączniki zostaną zamontowane na miejsce, a następnie wymontuję kolejne do zrobienia. Przełączniki zrobione, wyczyszczone i zamontowane z powrotem do płytek. Ale jak robić wszystko, to robić kompletnie wszystko. Zobaczymy, w jakim on jest stanie. Każdy element trzeba tutaj wyczyścić. Nie ma żadnego kompromisu. Nie ma tutaj żadnego skrótu, bo nie może być. Wszystko będzie miało wpływ na działanie magnetofonu. Szczególnie przełączniki, które znajdują się bezpośrednio w torze audio. Raczej ten maleńki wypierdek nie będzie miał tutaj nic wspólnego z graniem, ale może się okazać, że jeżeli jego się nie wyczyści, to jakaś funkcja na przykład przestanie prawidłowo działać. Tak się prezentuje. Czarny, maksymalnie blaszka ok, natomiast wewnątrz zarośnięty okrutnie. I to by był praktycznie ostatni przełącznik, który tutaj mamy w tym urządzeniu do zrobienia. Jeszcze pozostanie włącznik
sieciowy, z którym jest dość dużo pracy. I tutaj będzie sporo też pracy z tymi potencjometrami, może nie konkretnie z samymi potencjometrami, jak z ich demontażem, ponieważ tak jak w przypadku przewodów od głowic, były one owinięte okołki plus zalutowane. Tak samo tu mamy połączenia owijane, jak również te połączenia są tutaj polutowane. Trzeba teraz oczyścić scyny, to wszystko ze spoiwa i dość tak delikatnie to poodwijać. Następnie i tak będzie to przylutowane, ale już bez owijania. I dopiero te potencjometry będzie można wyczyścić. I następna tutaj myślę godzina na zrobienie tych 2 potencjometrów albo więcej zejdzie. Jak na razie to co zostało zrobione, czyli wymiana kilku kondensatorów na małych płytkach, zrobienie tych przełączników, wymycie urządzenia, rozmontowanie, to już jest około 10-11 godzin. A dalej wszystko jak widać jest kompletnie w kawałkach. Przyszedł czas na te potencjometry od kalibracji. Trzeba to rozlutować. Trochę topnika na kopytka. I tasiemka do odsysania. I w miarę duży grot do lutownicy. Nie da się tego idealnie tak perfekcyjnie oczyścić, jednak trzeba próbować. Zawsze będzie łatwiej to odwinąć, jeżeli będzie mniej spoiwa. Następnie po oczyszczeniu, na ile to będzie możliwe, biorę jakieś szczypce ostre i odwijam ten drucik tutaj, który jest nawinięty. Następna operacja to będzie standardowa naprawa potencjometrów, polegająca na rozmontowaniu ich, roztoczeniu, nagwintowaniu, skręceniu i wyczyszczeniu. Tego nie będę już tu na tym filmie pokazywał, ponieważ jest już kilka filmów dotyczących serwisu potencjometrów na moim kanale, więc możecie sobie zawsze to gdzieś odszukać i obejrzeć. I teraz operacja odwijania, okablowania. Spotkałem się już wielokrotnie z takimi rozwiązaniami, że serwisanci w ogóle nie odwijają tych tutaj połączeń owijanych, tylko wszystko jest cięte, następnie z powrotem lutowane, skracane są te przewody. Ja tak nie robię, wolę poświęcić więcej czasu. Tak jak w przypadku na przykład tego typu połączeń, zawsze to odwijam, później lutuję, natomiast często jest tak, że jest odcięty przewód i przylutowany i to wszystko tutaj zostaje. Tak akurat nie robię. Potencjometry wymontowane. Tak wyglądają druciki po odwinięciu. I tu mamy te 2 maluchy do czyszczenia. I tak mniej więcej jak powiedziałem. Czarne. Myślę, że spokojnie, przez to, że smar nie był wypłukiwany ze środka, nie jest wypłukany, jest ok. Nie będzie potrzeby ich rozkładania, ponieważ mamy tu bardzo dobry dostęp, aby je wyczyścić. Także oszczędzę sobie troszkę pracy związanej z pracą na tokarce, gwintowaniem i skręcaniem tych elementów. Jeśli jest możliwość zaoszczędzenia czasu, to trzeba to wykorzystać. Jeżeli smar hamujący byłby już tutaj wyspłukany poprzez chemię, to bezwarunkowo zostałoby to wszystko inaczej naprawiane. Potencjometry przylutowane, już nie są to połączenia owijane, ale wszystko i tak będzie działało poprawnie. Można przystąpić do założenia takiej blachy, tego typu spornika. Będzie to w tej formie. Tu nawet sobie już śrubki przykręciłem, tak żeby nie mylić. I po zrobieniu tych przełączników i tych 2 potencjometrów, jeszcze mam z tej płytki 3 potencjometry do naprawy. Co prawda już 2, bo 1 zdążyłem w międzyczasie wyczyścić. Jeszcze bardzo długa droga przede mną, szczególnie ze zrobieniem mechanizmu. I przy okazji, jak już założyłem tą jedną blachę, to mamy tutaj drugi zespół i tutaj też jest do przykręcenia blacha z zamontowanym elektromagnesem.